Witam serdecznie dzisiaj po południu na Mikołajki. Dobre wiadomości dla Polaków. Gdzie stopy na Mikołaja 2023? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście bardzo gorąco zachęcam do wzięcia udziału w naszej kolejnej zrzutce Ace Market You dzieciom. Link w opisie i także tutaj na dole. Będę wdzięczny za każdą wpłatę. I oczywiście także zapraszam jutro we wtorek o godzinie 18:30 na żywo na spotkanie ze mną do kawiarenki Agere Contra. Widzicie Państwo w tle adres. Zachęcam do tego, żeby się spotkać przy piwie i porozmawiać o bieżącej sytuacji na rynkach i posłuchać tego, co mam do powiedzenia w kwestii inwestowania na rynku akcji w sytuacjach kryzysowych. Zaczynamy! Oczywiście informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Na Mikołajki dobre wiadomości dla Polaków. Gdzie stopy na Mikołaja 2023 roku? Ten temat zrodził się, ponieważ znalazłem bardzo interesujący artykuł pokazujący to, co się teraz dzieje w perspektywie i w oczekiwaniach inwestorów z Wall Street i z londyńskiego City dotyczących perspektyw polskich stóp procentowych dokładnie za rok. I chciałbym rozpocząć oczywiście od wykresu WIBOR-u tego 3-miesięcznego, który jest niezwykle istotny i bardzo ważny. W tym tygodniu mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych i prawdopodobnie nic się nie stanie, czyli stopy zostaną utrzymane na poziomie niezmienionym. Natomiast oczywiście dla nas najważniejsze jest to, jakie są perspektywy co do stóp procentowych. Dla nas, uczestników rynku, dla nas, konsumentów i oczywiście dla tych wszystkich, którzy mają kredyty hipoteczne, jest to niezwykle interesujące. Odpowiedź na pytanie, co się może stać dokładnie za rok, kiedy będzie Mikołaj, kiedy będzie przychodził święty Mikołaj 2023 roku, gdzie mogą być te stopy procentowe. No jak widzimy na pierwszym wykresie, ten WIBOR 3-miesięczny, on już systematycznie spada. Był to praktycznie pierwszy miesiąc od bardzo wielu miesięcy, kiedy WIBOR w ujęciu miesięcznym spadł. I to jest dobra, pocieszająca informacja. Natomiast jeszcze ciekawsze wnioski płyną z tego, jaki jest spread między tym WIBOR-em a kontraktami FRA. I co tutaj widzimy? Ten wykres znalazłem i on jest niezwykle interesujący, ponieważ pokazuje, że ostatnie dni, zwłaszcza te dane o inflacji, które pojawiły się w poprzednim tygodniu, doprowadziły do prawdziwej rewolucji na rynku przyszłych stóp procentowych. Jeszcze raz przypominam, to jest rynek, gdzie inwestorzy prawdziwymi pieniędzmi, wieloma milionami dolarów, euro czy też złotych obstawiają, jaka może być trajektoria, jaki może być kierunek przyszłych stóp procentowych. I co tutaj widzimy? Na przestrzeni ostatnich dni bardzo znacząco zmniejszyły się oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych w przyszłym roku. To oznacza, że rynek oczekuje z każdym kolejnym dniem coraz większej skali obniżek stóp procentowych w przyszłym roku, czyli w 2023 roku można oczekiwać obniżek stóp procentowych. I co jest także ważne, rynek przywiązuje do tego dużą wagę i na przestrzeni następnych 12 miesięcy, jak ten wykres pokazuje, można już zakładać, że będzie aż 5 obniżek stóp procentowych o standardowe 25 punktów bazowych, czyli stopa procentowa w przyszłym roku ma spaść nawet do poziomu 5,50, jeżeli oczywiście te wyniki i te wyniki polskiej gospodarki i te zachowania rynku pieniężnego będą utrzymane. Jak widzimy, trajektoria oczekiwań co do tego, gdzie będą stopy procentowe na przestrzeni następnych 12 miesięcy, od wielu tygodni, już nawet od miesięcy systematycznie spada, czyli inwestorzy spodziewają się, że na rok w przód stopy procentowe będą na coraz niższych poziomach i to jest bardzo dobra wiadomość. Jeszcze tydzień temu, zaraz po danych makroekonomicznych, spodziewano się jednej obniżki stóp procentowych, no być może 2 obniżek o 25 punktów bazowych, a dzisiaj na początku nowego tygodnia, tuż przed decyzją RPP w sprawie stóp procentowych, rynek zakłada, że w grudniu 2023 roku stopy procentowe będą aż o 125 punktów bazowych niższe niż to ma miejsce teraz, czyli będą na poziomie 5,50%. I to jest punkt odniesienia na te
wszystkie informacje, które się pojawią właśnie w tym tygodniu, ponieważ decyzja Rady Polityki Pieniężnej, wszystkie słowa prezesa Glapińskiego mogą dodatkowo zmienić tą trajektorię, która jest teraz obserwowana, mogą ją zdynamizować jeszcze bardziej, bądź mogą ją ograniczyć. Ale jak widzimy, na przestrzeni ostatnich tygodni i miesięcy raczej należy się spodziewać przyspieszenia tempa obniżek stóp procentowych, to słowo jest kluczowe, obniżek stóp procentowych w przyszłym roku, niż żeby tą trajektorię wygaszać, wypłaszczać. To jest bardzo dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy wierzą w świętego Mikołaja. Na Mikołajki to są dobre wiadomości dla Polaków i gdzie stopy procentowe na Mikołaja 2023 roku będą już wyraźnie niższe niż to zakłada, niż to ma miejsce teraz. Więc jeżeli oczywiście trendy zostaną utrzymane w gospodarce, to będziemy się cieszyć z tego, że w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku rozpoczniemy cykl obniżek stóp procentowych. To jest oczywiście to, co teraz będzie absorbowało rynki finansowe, zwłaszcza rynek akcji, który uwielbia spadające stopy procentowe, o czym za chwilę dojdziemy. Bramą wejściową do inwestowania na polskich aktywach jest oczywiście złoty i on dzisiaj jest w miarę stabilny, chociaż na euro-dolarze, na głównej parze świata kontynuujemy tendencję wzrostową. Teoretycznie złoty powinien się umacniać, ale jak widzimy, pary euro-złoty, dolar-złoty złapały swoje lokalne minima, lokalne wsparcie, zwłaszcza para euro do złotego, ten poziom 4,65 jest coraz mocniejszym, ważniejszym punktem odniesienia i jego pokonanie będzie oznaczało, że złoty wchodzi w kolejną falę aprecjacji, umocnienia. Natomiast ruch na euro-dolarze powoduje w naturalny, matematyczny sposób, że para dolar do złotego spada. I jeżeli ten euro-dolar będzie dalej rosnąć, to oczywiście para dolar do złotego powinna wkrótce przetestować poziom 4,30 i to jest to wsparcie, które wynika także z analizy technicznej i oczywiście jest to już możliwe nawet w perspektywie następnych dni, ponieważ decyzja RPP, wszystkie słowa prezesa Glapińskiego mają taką moc, taką siłę, że jest możliwość oczywiście przetestowania tego poziomu, plus oczywiście decyzja Fedu, informacje o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które mogą także zmienić perspektywę odbioru tego, co się dzieje na amerykańskim dolarze przez inwestorów globalnych, a to w naturalny sposób będzie także działało na inwestorów krajowych. Widzimy, że na polskich obligacjach, które są teraz moim zdaniem głównym celem inwestorów, kupowania polskich aktywów przez inwestorów zagranicznych, widzimy, że rejon średniej dwustosesyjnej działa. Tutaj ten poziom w okolicach 6,30 staje się punktem, który będzie długoterminowym, być może nawet średnioterminowym wsparciem i punktem odniesienia. Średnia działa, co oznacza, że polskie aktywa, polskie obligacje i rynek akcji, ponieważ indeks WIG20 jest dokładnie na tej samej średniej dwustosesyjnej, są w newralgicznym miejscu i rynek będzie musiał wkrótce podjąć decyzję, co dalej. Czy kontynuujemy rajd świętego Mikołaja, dalsze wzrosty, dalszą presję na rzecz ryzyka, wyciągamy polskie aktywa, w ogóle rynek, wszystkie aktywa ryzykowne tak wysoko jak się da na koniec roku, czy będzie kontynuacja rajdu świętego Mikołaja, czyli tak zwany efekt stycznia, to jest niezwykle interesujące pytanie i teraz się na naszych oczach to wszystko waży i prawdopodobnie dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych i decyzja Fedu będą tą ostateczną pieczątką, czy będzie to wyciskanie na koniec roku indeksów giełdowych, czy też nie. Natomiast warto także pamiętać o tym, że ta zbieżność wskazań długoterminowych poziomów oporu i wsparć na rynku krajowych aktywów, czyli na rentowności polskich obligacji i na indeksie WIG20 staje się faktem. No i obserwujmy bardzo uważnie, czy te poziomy pękają, czy też nie. No i teraz ciekawostka, ponieważ ten obraz, który został zarysowany, jest dość optymistyczny, natomiast z pesymistycznych wiadomości. Tutaj znalazłem także informacje dotyczące tego, jak pozycjonują się fundusze, które używają dźwigni finansowej na rynkach emerging markets i wygląda na to, że na rynku akcji jest powiększana krótka pozycja i to stałoby w sprzeczności z tym, co obserwujemy na chwili obecnej, ponieważ od giełdy w Chinach aż po Warszawę, tutaj te rynki emerging markets są bardzo mocno teraz grane, a powiększanie krótkich pozycji może być pewnego rodzaju ostrzeżeniem. No i zobaczymy, czy będzie to ostrzeżenie właściwe i trafne. Natomiast obserwujemy dzisiaj kolejną falę osłabienia amerykańskiego dolara. Sam indeks dolarowy
także pokazuje osłabienie euro-dolar, już szykuje się do punktowego ataku na opór 1,0610. Przypominam, to jest Fibonacci 38,2% całej fali hossy na amerykańskim dolarze z ostatnich miesięcy i ostatnich kwartałów, więc ten poziom prawdopodobnie będzie testowany już w tym tygodniu. I od tego zależy, co tam się dalej wydarzy, czy będzie kontynuacja short squeeze'u, czyli wyciskania długich pozycji w amerykańskim dolarze, czyli krótkich na eurodolarze, ponieważ gdyby się tak stało, to wszystkie inne aktywa na całym świecie będą musiały na to zareagować, ale po zachowaniu krajowej waluty wygląda na to, że już część inwestorów obstawia, że ten poziom jednak zadziała, że amerykański dolar spróbuje z tych poziomów pewnego rodzaju odreagowania. Nie, na całe szczęście dla tych, którzy wierzą w rynek ryzyka, po tych danych, które poznaliśmy w piątek, dane z rynku pracy, te dane nie wywołały presji powrotnej na amerykańskiego dolara, a to pokazuje odwrócenie sentymentów. Prawo longa działa na rynku indeksów giełdowych, czyli na razie nie ma zmiany nastawienia i nastroju inwestorów, który mógłby zwiastować presję znowu na amerykańskiego dolara. Osłabienie amerykańskiego dolara, spadki rentowności, to wzrok każdego inwestora pada oczywiście na parę dolar do jena i ona oczywiście kontynuuje tendencję spadkową. Do wsparcia w rejonie 130 jest przestrzeń do tego, żeby kontynuować ruch, który obserwujemy. Interwencja Bank of Japan oczywiście się udaje. Widzimy, że co najmniej 15 figur zostało już ten ruch, był do obserwacji. Obserwujemy także, że pary związane z funtem testują także swoje bardzo ważne poziomy, więc i funt brytyjski pokazuje, że jest w newralgicznym, ważnym miejscu. Amerykańskie rentowności obligacji w okolicach 3,50 cały czas trwa konsolidacja. To, że utrzymujemy się na poziomach minimalnych z ostatnich tygodni, to jest dobra wiadomość dla ryzyka, więc spodziewam się, że dzisiejsza sesja także będzie dobra dla indeksów giełdowych na Wall Street, ale moim zdaniem najciekawszym wsparciem dla ryzyka podczas dzisiejszej sesji od sesji azjatyckiej jest to, jak zachowuje się Bitcoin, który wrócił wyraźnie na poziom 17 tysięcy dolarów. Cały czas się utrzymuje nad tym poziomem, więc analiza międzyrynkowa sygnalizuje, że sesja na Wall Street powinna być optymistyczna. Powinniśmy spróbować wyjść na nowe maksima tendencji wzrostowej na indeksie S&P, czyli nad poziom 4100 punktów, ale cały czas pamiętajmy, że cała strefa 4050 punktów do 4200 punktów to jest aż najeżona potencjalnymi oporami, liniami trendów spadkowych, górnymi wstęgami Bollingera, średnimi kraczącymi, więc to naprawdę jest poziom, gdzie w każdej chwili może się tendencja wzrostowa zatrzymać, ale także z optymistycznych wiadomości należy sobie przypomnieć o takim starym rynkowym powiedzeniu, że hossa to jest wspinaczka po ścianie strachu, więc jeżeli tendencja wzrostowa będzie kontynuowana, pomimo tego, że jesteśmy w strefie ważnych oporów, to jest to bardzo dobra wiadomość dla ryzyka, ponieważ pokazuje, że popyt cały czas atakuje i chce wydźwignąć te indeksy giełdowe tak wysoko, jak się da na koniec roku, żeby fundusze inwestycyjne, wszystkie inne firmy zarządzające aktywami wykazały jak najlepsze wyniki, czyli jak najmniejsze straty w tym roku, bo pamiętamy, ten rok jest specyficzny. Indeksy giełdowe spadały i równolegle obligacje spadały, więc zdecydowana większość funduszy inwestycyjnych ma straty i żeby pokazać, że są one jak najmniejsze, no to spodziewam się, że do ostatniej sesji dzisiejszego dnia będą wyciskane rynki ryzyka, dlatego spodziewam się wzrostów indeksów giełdowych na Wall Street i oczywiście na całym świecie. Z ciekawostek, europejskie akcje z indeksu Eurostoxx po uwzględnieniu dywidendy są już nad poziomami, które były w momencie rozpoczęcia wojny na Ukrainie w lutym, czyli to jest dobra informacja, ponieważ kształt świecy rocznej będzie faworyzował scenariusze prowzrostowe. Europejskie akcje, jak widzimy, pozycjonują się zdecydowanie lepiej względem średniej 200-sesyjnej, to jest średniej długoterminowej, więc relatywnie lepiej zachowują się europejskie akcje, indeksy giełdowe niż amerykańskie. No i to widać przede wszystkim po zachowaniu indeksu DAX, gdzie każda korekta jest raczej płytka i sygnalizuje, że jest tylko przystankiem w tendencji wzrostowej, więc jeżeli popyt na ryzyko znowu się pojawi, to indeksy giełdowe prawdopodobnie w Niemczech znowu ruszą do góry i to dynamicznie w kierunku maksimów wszechczasów. I to jest oczywiście dobra informacja. I na koniec dział poświęcony surowcom. Chciałbym w pierwszej kolejności pokazać, jak pozycjonują się hedge fundy na rynku ropy naftowej. I tu widzimy, że z każdym kolejnym tygodniem zmniejsza się long netto
tej grupy inwestorów, czyli coraz mniejsze jest nastawienie na to, że ropa naftowa będzie kontynuowała tendencję wzrostową, przynajmniej tak ta grupa inwestorów obstawia. Obserwujemy także zmaganie ceny złota w okolicach poziomu $1800. Cały czas pamiętamy także, że złoto jest teraz ściśle powiązane z amerykańskim dolarem i z rentownościami amerykańskich obligacji. Więc jeżeli amerykański dolar będzie się osłabiał, a rentowności będą spadać, to w naturalny sposób złoto będzie kontynuowało tendencję wzrostową. No i jeżeli zakończymy dzień nad poziomem $1800, to prawdopodobnie atak na ten opór 1830 będzie tylko kwestią najbliższych godzin, być może najbliższych dni, ponieważ analiza międzyrynkowa będzie faworyzowała scenariusze prowzrostowe. Jeżeli obserwujemy cenę złota, to mając na uwadze, że korelacja dzienna między ceną złota a ceną srebra wynosi aż +0,74, oznacza to, że jeżeli złoto będzie rosnąć, to prawdopodobnie cena srebra także będzie kontynuowała tendencję wzrostową. Widzimy, że poziom $21,5 to jest poziom, taki punkt odniesienia, oś symetrii pewnego rodzaju krótkoterminowego horyzontu. No i każde wyjście wyżej faworyzuje oczywiście scenariusze prowzrostowe i należy się wtedy oczekiwać, że ruch wzrostowy na cenie srebra będzie miał miejsce także w kolejnych tygodniach, ponieważ rachunek prawdopodobieństwa będzie to wskazywał. I na koniec zachowanie miedzi. Ja oczywiście cały czas sygnalizuję i radzę każdemu, kto inwestuje na rynkach akcji, żeby równolegle monitorował zachowanie ceny miedzi. Jeżeli cena miedzi kontynuuje tendencję wzrostową, a nawet jeżeli tendencja wzrostowa jest dynamiczna, to wtedy prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu w górę na indeksach giełdowych jest duże, a nawet bardzo duże. Natomiast jeżeli zachowanie indeksów giełdowych nie jest wzmacniane, nie jest powielane tendencją wzrostową na cenie miedzi, wtedy rynek ryzyka, kupowanie indeksów giełdowych, kupowanie akcji na giełdzie jest obarczone większym prawdopodobieństwem niepowodzenia, wiąże się wtedy z większym ryzykiem, ponieważ koniunktura w gospodarce jest ściśle powiązana z tą tendencją, która jest obserwowana na cenie miedzi. Więc jeżeli miedź kontynuuje tendencję wzrostową, a tak jest w ostatnich dniach, to jest to bardzo dobra wiadomość dla indeksów giełdowych i zwiększa się wtedy prawdopodobieństwo, że będziemy atakować najbliższe opory, że będziemy kontynuować ruch w górę na indeksach giełdowych i na wszystkich innych aktywach związanych z ryzykiem, więc naprawdę radzę monitorować także zachowanie ceny miedzi, jeżeli koncentrujemy się na inwestowaniu na rynku akcji, na indeksach giełdowych. Także zapowiada się oczywiście ciekawy dzień. Będziemy się przygotowywać pod przyszłotygodniowy Fed i ECB, oddane o inflacji, no i rynki będą pokazywały nam sentyment. To, że w poprzednim tygodniu, zwłaszcza w piątek, indeksy giełdowe nie spadły, faworyzuje scenariusze prowzrostowe, ponieważ pokazuje, że prawo longa działa, a prawo longa to jest takie zjawisko, które mówi nam, że w tendencji wzrostowej sentyment jest taki, że każde niższe otwarcie jest zachętą do kupowania i tworzone są wtedy świece takie jak w piątek, czyli po niższym otwarciu indeksy giełdowe rosną i na wykresie dziennym jest tworzona biała świeca. To jest klasyczne zachowanie indeksów giełdowych i innych różnych aktywów w sytuacji silnego trendu i teraz wygląda na to, że tak właśnie jest. Na Mikołajki dobre wiadomości dla Polaków stają się faktem, gdzie stopy na Mikołaja 2023 roku to jest także dobra wiadomość, no i będziemy wracać do tego tematu, jak tylko pojawią się informacje z RPP i od prezesa Glapińskiego, który w tym tygodniu będzie miał swoje wystąpienie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zapraszam jutro, we wtorek o godzinie 18:30 do kawiarni Agere Kontra w Warszawie, gdzie na żywo z każdym z Państwa będę miał przyjemność porozmawiać, wypić piwo i porozmawiać na ten temat, jak wykorzystać kryzys do inwestowania na rynku akcji. No i oczywiście zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w naszej zrzutce Ace Market U dzieciom, link w opisie i oczywiście tutaj także na dole. Dziękuję, życzę stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.